Witajcie. W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie troszeczkę o tym, co dzieje się na rynkach nieruchomości w Europie w porównaniu do tego, co dzieje się w Polsce. Zobaczymy, jak rosną nasze wynagrodzenia, jak to może zmienić ceny mieszkań, co robią w Polsce cudzoziemcy, czy pracują, czy nie pracują, a także odniesią się do tego, jak zostało zmienione prawo budowlane, przynajmniej w obradach rządu. No bo oczywiście jeszcze to musi przejść całą drogę legislacyjną. A na koniec porozmawiamy sobie o tym, co zawdzięczam konsultacjom z Wami, które ostatnio przeprowadziłem. Jeżeli interesuje w ogóle Ciebie rynek nieruchomości, no to koniecznie subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają nas, czy to na YouTube, czy na serwisie Patronite. Dodam od razu, że Patronite pobiera znacznie mniejszą prowizję, więc bardzo chętnie widzę patronów z Patronite. Wszyscy patroni dostają zawsze coś więcej i przypominam, że na stronie symen24.pl są kursy poświęcone obrotowi nieruchomościami i są też audycje, podcasty, w których jest znacznie więcej danych niż jest to możliwe do zamieszczenia na kanale YouTube, więc zapraszam do korzystania z tej strony. A teraz przejdźmy do pierwszego tematu. Tym pierwszym tematem będzie to, jak polski rynek nieruchomości mieszkaniowych wygląda na tle Europy. Jeżeli zrzucimy okiem na mapę, no to zobaczymy, że Polska nie jest w strefie największych wzrostów, ale raczej gdzieś w czołówce, a nie na dnie tego rynku. No, a w sumie jesteśmy dużym krajem, więc na przykład porównywanie nas z Litwą jest trochę dziwne, nie ta skala po prostu wielkości kraju. Na Litwie znacznie bardziej drożały mieszkania. Dodam od razu, że niestety Eurostat publikuje ostatnie dane dla czwartego kwartału 2024, co oznacza też, że te dane są mocno opóźnione. Ale przejdźmy do wykresów. Na tym wykresie prezentuję indeks zmian cen mieszkań w największych krajach Europy, największych pod względem liczby ludności. Uwzględniam tutaj Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy i Polskę, no bo po prostu my stoimy w tym miejscu i trudno nas porównywać z mniejszymi krajami. Wykres indeksu cen mieszkań sporządzony jest w ten sposób, że rok 2015 to jest ten rok taki bazowy, setka, i potem patrzymy zmiany, jakie były wcześniej albo później po tym roku. Linia zielona to Polska, linia czarna to Hiszpania. Następna w ostatnim kwartale na dole jest linia dla Niemiec. Potem ta taka błękitna to Francja i na dole są Włochy. Nie tylko dlatego, że są na dole na mapie, ale też jeżeli spojrzycie się na cały długi wykres danych dla Włoch, no to tam można powiedzieć, że ceny nieruchomości nie ulegają jakimś wielkim zmianom, a nawet wręcz spadły w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Co widzimy na tym wykresie? Ceny mieszkań najbardziej rosły w Polsce. Na drugim miejscu największy ten wzrost od 2015 jest w Hiszpanii, ale zobaczcie, że Hiszpania też miała jakąś górkę znacznie wcześniej, do której można powiedzieć w zasadzie nie powróciła, a są to ceny bez uwzględnienia inflacji. Na wykresie dla Francji i dla Niemiec widzimy, że ceny mieszkań zahamowały albo nastąpił ich dość znaczny spadek po kryzysie w 2022 roku. We Włoszech nie miało to specjalnego znaczenia, w Hiszpanii ten kryzys też, można powiedzieć, niezbyt wyraźnie wystąpił. Było krótkie zatrzymanie wzrostów, ale Polska zatrzymaliśmy się tylko na chwilę i potem rakieta w górę. Ta rakieta dzięki PiS to bezpieczny kredyt 2%. Takie są skutki akcji dopłacania do kredytów wtedy, gdy podaż mieszkań akurat jest niewielka. Jeszcze raz przypominam, że ten wykres kończy się na czwartym kwartale 2024 roku, a już mamy drugi kwartał kończący się
roku 2025. Nie moją winą jest, że Eurostat podaje dane z takim opóźnieniem. Co jednak możemy wyczytać z tego wykresu? Bardzo ważną informację. Nie jest prawdą, że ceny nieruchomości zawsze rosną. Wystarczy spojrzeć na Włochy. Gdybyśmy ten wykres oglądali z narzuceniem inflacji, no to byłoby bardziej dramatycznie na tym wykresie. Widzimy też, że na tle tych największych krajów europejskich polski rynek nieruchomości mieszkalnych cechował się niezwykłym wzrostem cen, zwłaszcza w ostatnich kilku latach, ale też widzimy już takie wypłaszczenie tego trendu wzrostowego. Mówiłem też w audycjach poprzednich o tym, co widzi na przykład NBP w trendzie pokazującym już pierwszy kwartał 2025 i tam już takiego wzrostu nie widać. Wielu fachowców teraz mówi o tym, że ceny na nieruchomości już mocno nie rosną, gdzieniegdzie spadają i w ogóle, że trudniej jest sprzedać mieszkanie, to prawda. Zwracam jednak uwagę też na to, że ubywa ofert na rynku wtórnym oraz na to, że deweloperzy, którzy w 2024 w początku tego roku bardzo mocno ruszyli z nowymi budowami, o czym mówiłem Wam w poprzednich audycjach, teraz mocno wyhamowali. To oznacza, że w najbliższym czasie podaż nieruchomości, tych nowych na rynku pierwotnym, może ulec zmianie. Podkreślam jednocześnie, że pamiętajcie, rynki nieruchomości mieszkalnych są lokalne. To, o czym mówię i to, co pokazuję tutaj, na przykład na tym wykresie, odniesione jest do całego kraju, do całej Polski. A czym innym jest Wrocław, czym innym Chełm, czym innym Sieradz. Po prostu są to różne rynki, różnej wielkości, różny etap rozwoju tych miejscowości. O tym pamiętajcie. Przejdźmy do kolejnego tematu. Jest nim nowelizacja prawa budowlanego. Ta nowelizacja była zapowiadana od dawna, już od niemalże początków 2024 roku. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracowano dzielnie nad tą ustawą. Niektórzy w przekazie mieli wręcz, że będzie to ustawa przełomowa. 9 czerwca 2025 ta ustawa trafiła pod obrady Rady Ministrów. Pewnie będzie pchnięta dalej do Sejmu, tak sądzę. I jakie tam mamy zmiany w tym prawie budowlanym? Mógłbym je wymienić, ale powiem szczerze, że dla osób, które chcą się budować indywidualnie, te zmiany są niewielkie. Jest trochę zmian mówiących o tym, że będzie łatwiej zalegalizować coś, co można nazywać samowolą budowlaną. Też dla osób, które chcą budować budynki użyteczności publicznej o powierzchni nie większej niż 200 m2, wolno stojące i dwukondygnacyjne, będzie trochę łatwiej. Będzie łatwiej, jeżeli będziesz chciał budować jakiś przydomowy schron albo jakiś, powiedziałbym, szatnię na boisku sportowym. Być może maszt będziesz mógł postawić. Przepraszam za moje ironizowanie, ale po prostu ta zmiana w prawie budowlanym, moim zdaniem, niewiele wnosi w proces budowlany jako taki, w ułatwienie w ogóle tego procesu budowlanego. Na marginesie powiem, wracając do Niemiec, tam mamy już miliony instalacji fotowoltaicznych na balkonach. Czy widzieliście w Polsce takie instalacje? Nie. A dlaczego? Czy dlatego, że Polacy nie chcą takich instalacji? Czy też to jest niebezpieczne? Czy Polska wie lepiej? A może po prostu dlatego, że u nas prawo jest skomplikowane. Niestety ta nowelizacja prawa budowlanego wpisuje się właśnie w ten trend. W trend działań zapowiadanych szumnie, ale wychodzących, powiedziałbym, dość mizernie. Mam nadzieję i chciałbym i dopinguję każdy rząd, nieważne kto rządzi, wreszcie spójrzcie się naprawdę, jakie są utrudnienia dla każdego, kto chce budować dom, czy to na swoje własne potrzeby, czy też jako deweloper. Zróbcie coś, żeby to budownictwo, dostęp do gruntów, żeby to wszystko było po prostu łatwiejsze. Wtedy będzie więcej mieszkań. Nie inaczej, nie trzeba szukać kredytów z dopłatami.
A teraz przyjmijmy się czemuś, co może wpłynąć na ceny mieszkań, czyli naszym zarobkom. Najpierw spójrzmy się na ten wykres, na którym widzicie inflację i dynamikę wzrostu przeciętnych zarobków w sektorze przedsiębiorstw. Widać, że od pewnego czasu ta linia niebieska to są właśnie te zarobki, rosną one mocniej niż inflacja. I był taki okres ostatnio, w kilku ostatnich miesiącach, kiedy inflacja się stabilizowała, a dynamika zarobków spadała, ale na końcu się odbiła. A zobaczmy, jak to wygląda na realnych liczbach. Na tym wykresie widzicie tę niebieską linię, która pokazuje znowu średnie zarobki, ale już w kwocie konkretnej złotych w sektorze przedsiębiorstw. Ta czerwona linia to jest mediana zarobków, a te żółte kolumny reprezentują stosunek tych przeciętnych zarobków do mediany. Co z tego widzimy? No, widzimy, że te przeciętne zarobki nominalnie stale nam rosną, idą mocno w górę i ten trend jest dość mocny. Widzimy też, że mediana, przepraszam, że kończy się ona w grudniu, ale to są ostatnie dane podawane przez GUS, zaczyna się jak gdyby troszeczkę zbliżać do tej przeciętnej, może jest to jednorazowe odbicie, zobaczymy, ale również rośnie. I co z tego wynika? No proste, im więcej zarabiamy, tym więcej możemy zapłacić za mieszkanie i deweloperzy o tym wiedzą, i każdy sprzedający o tym wie, i bank o tym również wie. Więc sama taka presja, ten wzrost zarobków oznacza też, że można żądać od ciebie więcej, czyli jak chcesz spodziewać się, że ceny mieszkań zaczną spadać, skoro zarobki rosną i to rosną mocniej niż inflacja, to znaczy, że teoretycznie więcej pieniędzy pozostaje w twojej kieszeni. Więcej pieniędzy, które możesz poświęcić na spłatę raty kredytowej, nawet jeżeli to oprocentowanie jest duże. To jest dość przykra informacja zapewne, no ale tak to wygląda. Im więcej zarabiamy, tym więcej od nas chcą, żebyśmy komuś płacili. To mówię oczywiście o cenach nominalnych. Ceny z uwzględnieniem inflacji, tak jak powiedziałem, mogą wyglądać zupełnie inaczej i tam, gdzie widzisz wzrost ceny nominalnej, może następować spadek tej ceny z doliczeniem inflacji. Natomiast jak to może wpłynąć na ceny mieszkań tak naprawdę? No bo oprócz zarobków są inne czynniki. Demografia, popularność danej miejscowości, owszem, są i one również odgrywają rolę i to znaczy, że w niektórych miejscowościach mieszkania mogą tanieć, mogą się stabilizować. Jest też ważne, jak duża jest produkcja mieszkań wchodzących nowych na rynek, jak się zmienia w ogóle ustawodawstwo, czy weszłoby prawo, które karze, w cudzysłowie, jakimś podatkiem, nazwijmy go katastralnym, osobę posiadającą mieszkanie, która tego mieszkania w dodatku nie puszcza na rynek najmu, a sama z niego nie korzysta. To są inne czynniki wpływające na ceny mieszkań. Natomiast to, że nasze zarobki rosną i to jak widać dość mocno rosną, no to jednak musisz pamiętać, po prostu ten pieniądz traci trochę na wartości i dlatego to sugeruje, że ceny mieszkań w jakimś czasie mogą rosnąć, ale nie muszą, bo są również te czynniki, które wymieniłem i o których bardzo często mówię w naszych audycjach. Tutaj skupiłem się tylko na tym, żeby pokazać Wam, co się dzieje z płacami. Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że Polacy mieszkający na stałe, nasi obywatele w Polsce konkurują o mieszkania nie tylko między sobą, ale też z tymi, którzy przyjeżdżają do Polski, bo chcą tutaj pracować. Widzicie tutaj wykres cudzoziemców pracujących w Polsce, liczbę ich ogólną, ta gruba linia niebieska, a pozostałe linie pokazują udziały procentowe danych narodowości w tej ogólnej liczbie. Ta najwyższa liczba, linia czerwona, no to są Ukraińcy, 67,1%. Ostatnio, to jest do grudnia 2024, bo to znów są ostatnio dane pokazywane przez GUS, nowszych nie ma. Widzimy, że
ta przerywana linia na dole, druga co do wysokości udziałów, pokazuje 14,6% narodowości pozostałych niż te, które wymieniamy na tym wykresie, czyli białoruską, ta czarna linia, gruzińską, indyjską, mołdawską i filipińską. Z tego wykresu widać, że w zasadzie dość systematycznie rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce. No widać oczywiście, że na końcu, czyli w grudniu zeszłego roku nastąpił jakiś minimalny spadek, ale na razie on nie wskazuje jakiejś istotnej zmiany trendu. Natomiast trendem jest jednocześnie wzrastający udział innych cudzoziemców niż Ukraińcy, wynoszący już, można powiedzieć, 1/3, czyli co trzeci cudzoziemiec pracujący w Polsce nie jest Ukraińcem. Dlaczego jest to istotne dla rynku nieruchomości? No na przykład dlatego, że Ukraińcy w dużej masie swojej, ale też i Białorusini często chcieli osiedlać się w Polsce na dłużej. Wielu z nich, nie wszyscy oczywiście, ale wielu z nich wiązało się z tym krajem na dłużej. Niektórzy być może nawet z myślą pozostania tutaj na stałe. A taka myśl powoduje, że już wtedy, jeżeli chcesz być dłużej gdzieś w jakimś miejscu, no to nie myślisz tylko o tym, żeby wynajmować tu mieszkanie, bo przecież gdzieś musisz mieszkać, ale myślisz o tym, żeby mieszkanie tutaj kupić. Zastępowani są oni powoli przez inne narodowości, bardzo często z Azji, bardzo często z Ameryki Południowej. I póki co, na razie przynajmniej, te osoby z tych innych krajów, szczególnie z Ameryki Południowej, przyjeżdżają tutaj trochę w innym modelu niż Ukraińcy. Ja nie mówię też o każdym, tylko o jakby większości tych osób, które po prostu przyjeżdżają tutaj na jakiś czas do pracy, wysyłają pieniądze swoim rodzinom, korzystają z tego, że mogą tutaj więcej zarobić niż w Polsce i po prostu planują swój pobyt na jakiś czas. Nie myślą o tym, aby tu osiedlić się na stałe. To oczywiście może się zmienić. Czy ten napływ cudzoziemców pracujących jest wielki? Oczywiście za nimi idą też jakieś dzieci i czasami ich jacyś starsi rodzice na przykład biorą ich ze sobą i oni też mają potrzebę mieszkaniową. Ale patrząc się na ten rynek i ten napływ do Polski, no jest. Czy jest dramatycznie wielki? Na razie bym nie powiedział. Był jakiś kiedyś wcześniej, zanim ten wykres publikował jakieś dane, bo to są dane od 1 stycznia 2023, nagły, gwałtowny wzrost liczby cudzoziemców. Ale teraz mniej więcej, no powoli jedziemy do góry i powiem tak, patrząc się na ubytek ludności w Polsce z powodów wieku, z powodów naturalnych po prostu, napływ takiej liczby cudzoziemców, jeżeli nagle nie wzrośnie, to on nie będzie stanowił jakiejś ogromnej presji na rynek nieruchomości mieszkalnych, szczególnie w tych miejscowościach, gdzie cudzoziemców jest mało, bo już tutaj nie pokażę Wam tych danych, ale taka jest prawda, że cudzoziemcy w największym odsetku znajdują się wśród pracujących w dużych miastach polskich. W małych miastach tych cudzoziemców, no można powiedzieć, nie widać na rynku. W tych dużych miastach mogą stanowić spokojnie i to znacząco ponad 10% osób pracujących, a w tych małych miastach jest to po prostu jakiś niewielki ułamek, mało istotny, a skoro mało istotny na rynku pracy, to również o niewielkim znaczeniu dla rynku nieruchomości. Podsumowując wszystko to, co powiedziałem, można powiedzieć, że w tej chwili w Polsce napływ cudzoziemców nie spowoduje jakiegoś gwałtownego wzrostu cen nieruchomości. Nie zabiorą oni nam naszych mieszkań. Stanowią oczywiście konkurencję, ale przy takim napływie niezbyt wielką. Ceny mieszkań mogą rosnąć, jeżeli patrzymy się na płace, ale są również inne czynniki, które omawiałem szczegółowo w innych audycjach, które wskazują na to, że jeżeli coś się wydarzy, to wcale nie musimy mieć wzrostu cen odpowiadającego wzrostowi płac. Zobaczymy, po prostu rok 2025 jest rokiem, w którym się będziemy patrzyli, co się dzieje
Musimy też patrzeć się na budownictwo deweloperskie, o którym będzie wkrótce kolejna audycja i zobaczymy, co się dzieje na budowach u deweloperów, bo to pokaże nam, co będzie się działo w 2026 i 2027. A demografia, ale to już dalsze lata, oczywiście nie sprzyja całemu rynkowi nieruchomości, chociaż oczywiście te miejscowości, które będą przyciągały do siebie nowych mieszkańców, mogą iść w górę. Jeżeli interesujesz się rynkiem nieruchomości, zmianami trendu, zmianami w prawie, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach opinię o Twoim rynku nieruchomości, zaglądaj na stronę syment24.pl, gdzie są ciekawe podcasty wzbogacone o dodatkowe informacje oraz kursy przydatne dla wszystkich, którzy chcą obracać nieruchomościami, nie tylko, także dla pośredników, ale nie tylko, bo również dla inwestorów. No i cóż, wszystkim, którzy zechcą wspierać nasz kanał poprzez Patronite czy na YouTube, serdecznie będę wdzięczny. Linki do serwisu Patronite w opisie tego filmu i cześć, trzymajcie się. A już niejako po zakończeniu tej audycji chcę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach na temat stosowania w nagraniach sztucznej inteligencji. Czy ma być forma podcastowa, czy też chcecie wideo, na których koniecznie musicie mnie widzieć na żywo. Wniosek jest taki: nie znosicie głosu robota, czyli tego sztucznego głosu generowanego przez sztuczną inteligencję. Jesteście gotowi znieść formę podcastową i nie musicie ciągle oglądać mojej gadającej głowy. Od razu też powiem i przeproszę wszystkich tych, którzy nie zobaczyli swoich komentarzy, licznych komentarzy wtedy, kiedy prosiłem Was o konsultację, a wynika to tylko z tego, że po prostu gdybym publikował Wasze wszystkie wypowiedzi, to w jaki sposób mógłbym sugerować innym osobom również odpowiedź, a zależało mi na Waszych takich niezależnych, napisanych przez samego siebie i niezasugerowanych przez kogoś innego opiniach. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko, co mi tutaj napisaliście. I jeszcze raz życzę powodzenia na rynku nieruchomości i w ogóle w życiu. Cześć, trzymajcie się.